Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj film zainspirowany nowym serialem na playerze Pajęczyna. A ta piękna czarna wołga zabierze nas do lat 70. Opowiemy wam masę legend, masę historii, a nasz główny cel, czyli obiekt 3003, to magazyn głowic jądrowych, który ma wiele wspólnego z tym serialem, także wsiadajmy i jedziemy! Do obiektu 3003 mamy jeszcze wiele kilometrów do przejechania, ale korzystając z tego, że jedziemy tą legendarną czarną wołgą, nie możemy sobie odmówić, żeby opowiedzieć wam legendy związane z tym samochodem. Przede wszystkim dlatego, żebyśmy my wszyscy, i wy, i my, lepiej się wczuli ten klimat minionego systemu. Rodzice straczyli wielokrotnie czarną wołgą, że przyjedzie ktoś i nas porwie. W latach 60. doszło do porwania małej dziewczynki, a osoby porywające, porywacze przemieszczały się właśnie czarną wołgą. Stąd zaczęła się ta niechlubna legenda. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie legendy były później, to zaraz wam opowiemy. Jedną z nich jest to, że podróżował nią człowiek ubrany na czarno, pytał przechodniów o godzinę i ta godzina była ostatnią godziną ich życia. Druga historia jest taka, że podróżowali nią bliżej nieokreśleni osobnicy, którzy porywali małe dzieci na narządy oraz spuszczali z nich krew, która miała mieć jakieś niby magiczne właściwości. Ale słuchajcie, to są tylko legendy. To, co powiedział wam Konrad, zapoczątkowało właśnie całą lawinę nakręcania się ludzi, całą spiralę i złą historię tego tak naprawdę pięknego samochodu, tylko że w czarnym kolorze. Inspirację do tego odcinka wzięliśmy z serialu Pajęczyna, który miał premierę na playerze. Zresztą pewnie już o tym słyszeliście, jest mnóstwo zmianek w mediach społecznościowych, o tym są reklamy w telewizji, no i też plakaty na mieście. Czarna wołga, w ogóle wołga nie miała pasu, dlatego bez nich jedziemy. Ale słuchajcie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co łączy Atom, wołgę, nasz dzisiejszy obiekt, no i oczywiście serial playera Pajęczyna, dowiecie się o tym w dalszej części tego filmu. Jedziemy na obiekt bez odbioru. Dobra panowie, dotarliśmy. Udało się. Co się, Łukasz, stało? Proszę wytłumacz. Gdyby kózka nie skakała, to by na urbexie się nic nie zadziało, a Popsuł sobie kolano. usunę sobie kolano przechodząc przez ten, poślizgnąłem się, więc... Będzie po prostu troszkę za nami w tyle. Wchodzimy do obiektu, jak możecie zobaczyć, są tutaj ogromne stalowe drzwi. Jego wnętrze jest w tamtą stronę, ale tak samo jak i w serialu Pajęczyna, tak i tutaj przekonacie się, że Polska Ludowa dążyła do tego, aby być jednym z krajów posiadających technologię, bądź nawet samą bombę jądrową. Dlatego słuchajcie, pokażemy wam dzisiaj takie miejsce, gdzie ta bomba rzeczywiście była magazynowana. Zapraszamy do środka. Generalnie nasi stali widzowie mogą kojarzyć, że ten schron jest bardzo podobny do miejsca, które kiedyś odwiedziliśmy. To w sumie nie jest przypadek. Zgadza się, ponieważ byliśmy kiedyś w schronie 3002, czyli bliźniaczo podobny do tego, w którym teraz się znajdujemy, ponieważ w Polsce były 3 takie schrony. A w sumie magazyny, w których przechowywano broń jądrową. Jak do tego doszło i czemu tutaj było, to opowiem dalej, ale chodźmy zobaczyć ten schron, bo w sumie... Już zauważyłem jedną rzecz, że ktoś nam wybudował piękne schodki. Ale zobacz, że tutaj nawet masz barierkę, żeby... Tak, jest zrobiona barierka. Słuchajcie, przepraszamy was też za dźwięk, ponieważ no, jest to puste pomieszczenie. Ej, w ogóle jakie graffiti widzieliście? 2 koty grające w piłkę I jeden mleko pije. No ale ta piłka ma kolory atomu. A bez kitu. Panowie, powiem wam, że ten obiekt jest dużo lepszy niż ten 3002. Tak? Tak? A tamten był spalony, a tutaj no widać, że są podpalenia, ale naprawdę jest jeszcze wiele. W ogóle Nieoryginalna farba jest. Wszystkie te obiekty, nie patrząc jaką miały końcówkę swojej numeracji, posiadały zaawansowany system wentylacji. Ale również posiadały zaawansowany system chłodzenia, a do tego mniej więcej na ile? Na 3 miesiące 3 miesiące to 200 osób. mogło tutaj przetrwać 200 osób, więc zobaczcie, jak takie obiekty były zrobione. W ogóle to była cała infrastruktura. Ten obiekt nie jest jedyny. Jest jeszcze obok drugi, a do tego było jeszcze praktycznie całe miasteczko w lesie. Ale on jest identyczny. W 3002 po drabinie schodziliśmy przez tą dziurę. Słuchajcie, właśnie, bo jaka jest historia? Dlaczego to zostało wybudowane? Już wam tłumaczymy. Cofnijmy się do lat 50. Zimna wojna przyspiesza, zbrojenie się Związku Radzieckiego oraz sił NATO. I wiadomo, że najlepsze tereny do zaatakowania NATO no to jest zachód Polski, ponieważ stąd jest najbliżej. Dlatego dygnitarze radzieccy stwierdzili, że przeprowadzą testy. Zobaczcie, jeszcze tutaj jest radziecka naklejka, ale nie o tym. Przeprowadzą testy, jak przetransportować ze Związku Radzieckiego głowice jądrowe. Drogą morską, lądową oraz powietrzną. No i wyszło na to, że żaden sposób nie był
zadowalający, dlatego stwierdzili, że w Polsce powstaną magazyny na głowice jądrowe, w których się właśnie znajdujemy. Całe te działania odbywały się pod kryptonimem Wisła. A my teraz wchodzimy do... Nie, poczekajcie, skład na gaśnicę był chyba tutaj, co nie? Bo strzałka jest w tę stronę. A co myślicie, jak było tu? Bo te drzwi nie są jakoś mocno zabezpieczone. To był cały kompleks Tak, osiedlny. był kompleks. I oni mieszkali po prostu w innych miejscach, które niestety już na tą chwilę zostały zasypane. I wcale nie nazwali tego Ursynów, jeżeli to nawet były czasy Gierka. Słuchajcie, mamy jakieś pomieszczenie. Porównując do tamtej bazy, mogę się domyślić jednej rzeczy. Zobacz, daj kamerę tak od boku jakby tam. Zobaczcie, jeżeli w tym miejscu są białe takie ślady, to świadczy to tylko o tym, że w tym miejscu stały meble. I po prostu tu były jakieś tam zawieszone, na przykład tu mogły być półki i ktoś wymalował tył, no przecież po co ma to odkręcać? To jest tak, ale zobacz, że to było Metalowe. metal do ściany, to musieli odspalać. Zakłótę, odcięli to tak i wynieśli złomę, że... A co to leży? A, no jakaś, myślałem, że to jeszcze jakiś kawałek... Nie, jakoś że to wycięli. Przecież jak Rosjanie wychodzili z Polski za wycięli, to też mogli wyciąć. Tak. Za chwilę przejdziemy do tematu profesora generała Kaliskiego, dzięki któremu prawie zawdzięczaliśmy to, znaczy prawie mogliśmy mieć swoją własną technologię atomową, ale sam by niczego nie skonstruował, nie zyskał, gdyby nie pomoc Wielkiego Brata i nie mam tutaj na myśli Związku Radzieckiego. Słuchajcie, z racji, że jestem lekko kontuzjowany, to te ujęcia będą statyczne, ale o co chodziło z tym Wielkim Bratem? Słuchajcie, lata 70., tak jak wcześniej chłopaki wspomnieli, kryptonim Wisła, broń jądrowa na terenie Polski. Ale co do tego Magierek. Słuchajcie, początek lat 70., ekipa Gierka ma genialny pomysł w teorii. Osłabione kredyty. Wziąć kredyty, uprzemysłowić kraj, zrobić właśnie kraj tą potęgą i z tego przemysłu później sprzedawać wszystko na zachód i na tych przemyśle zarabiać, spłacić kredyty. Nie do końca to się udało, ale przez te 7 lat na tym kredycie państwo funkcjonowało. No i jest ta mniej znana część tej historii. Gierek też chciał mieć i elektrownię atomową, no i chciał być tą potęgą militarną, która również by miała broń jądrową. Ale do tego potrzebował naukowców, ludzi, którzy coś takiego mu przeprowadzą. I w tej chwili pojawia się postać profesora Kaliskiego, ale chodźmy urbexować, pozwiedzamy, zobaczmy ten piękny obiekt, a tę resztę historii usłyszycie za chwilę. Chodźmy. Słuchajcie, wbijamy do maszynowni bodajże, jak myślisz? Łukasz, nie zgub się na... No ja tu poczekam. Sądzę, że tu właśnie ma maszynownia, tutaj wentylatory, silniki, tutaj na 100% musiały stać. Tu na bank były silniki, bo są nawet podesty, ale wiesz co mnie jeszcze zastanawia? To pomieszczenie, zobacz. Tu jest taka wielka... To było w ogóle zamykane. Pamiętaj, że tutaj jeszcze jakieś musi być pomieszczenie chłodzące. To mogło... Tu mógł być klimatyzator i u góry nad nami były te wywiewki, co nie? O, było już pierwsze, co nie. Dobra. Co nie? Tu chyba... Czujesz? Tak, taką stęchliznę, spaleniznę. I olej. Tu wszędzie takie To jest na bank... Nie, tu był kolejny jakiś wentylator. Tu nawet jak spojrzycie na dół, to jest filtr. Ale ty, tu gdzie były te bańki na ropę? To musiały też. Ewentualnie zresztą tutaj masz jeszcze jedno pomieszczenie. N3 i wyciąg. Zobacz, tutaj nawet masz napisane. Co jest opisane? Po rosyjsku oczywiście. A, to jest zbiornik na ropę. I tu Tak. są zaznaczone No tak, na 100%. poziomy, co nie? I zobacz, że objętość 3 metry sześcienne. To na kwo? Tanko. To jest po rosyjsku i po angielsku, że jakby tu kiedyś przyszło NATO, to żeby to wiedzieć... Słuchajcie, mordy będziecie już mieli. Tak. A, pozabierane. Ciekawe, czy jeszcze ropa jest w środku, wiesz? Czy trzymasz kamerę? Ja się wychylił. Olej by się przydał na pewno teraz w tej sytuacji. Weź od razu kamerę. A, może kamerę wezmę, no. Jakoś nam dzisiaj to nie idzie, co nie? A co to idzie? Na Facebooku. Na miskę olejową. Nie ma tu nic. Myśleliśmy, że trochę oleju Zbiornik na ropę. zabierzemy. Tak. Trzymaj. Dobra, wymiana udana. Tak, transfer. Dobra, idziemy do następnych pomieszczeń. Tu jest jakaś deseczka i wiesz co ci powiem? W tym jest dużo wody. No, na początku Właśnie myślałem, że to jest głębokie, wiesz? nie. Ej, tu było wyjście awaryjne. Ale tu jest głęboko, Nie jest to głęboko, spoko. Tu? No. Tu? A, tam gdzie jesteś, to jest głęboko. Czy głęboko to jest pojęcie względne, tak? Na buta, no bo jeszcze... Nie wiem, nie widzę dna. Boję się, że mnie coś wciągnie.
A to jest zawalone, tam mogło być wyjście ewakuacyjne i na bank było. Czekaj. Ale weź czemu było wyjście ewakuacyjne, zobacz na to. Aha, zobacz, że jest właśnie podwójna komora. Tak, dekompresja, dekontaminacja. Poczwórna. Ty, w ogóle te zawiasy miały kalamitki. Nie wiem, co to jest karamitka. Kalamitka to takie wichajster do smarowania. Widzisz, tu można było smar. Starowicę się podłączało i się uzupełniało smar w zawiasach. O, Łukasz tu idzie. To na płasko jest. Na płasko. Dobra, to tam postaram się wejść. To mam nadzieję, że mi nie wypadnie. Ej, wiesz co rozkminiliśmy? No w śluzach jesteście. W śluzach i to było wyjście ewakuacyjne. Tutaj było kiedyś wyjście ewakuacyjne. No ale... Ale to jest zasypane. Spójrzcie do góry. Wszystko zawalone. Jest piorun jeszcze. Piorun. Może właśnie jakieś generatory albo... Transformatorownia. Znaczy wiesz, zabezpieczenie takich głowisk wymagało masy energii. Może się ona musiała być też przechwytywana do pewnej temperatury, zabezpieczona, wiadomo, nie? Ale tu mogły być, bo też dochodzi wentylacja, N2 i tu jest nawiew powietrza, bo widzisz, że w drugą stronę jest strzałka. Właśnie jeszcze jedną rzecz o tych schronach. One miały mieć własne czerpnie wody, właśnie... Znaleźliśmy, tam były, no. A, no to nie ma o czym gadać. Dobra, czekaj, zobaczymy, gdzie Konrad wlazł i czy jeszcze w ogóle... Tak, że nam nie wyszedł stąd. Jeden mały krok dla ludzkości, ale wielki dla mnie. Tu, ponieważ były takie grube, żeliwne odlewy... Ale to nie były rygle, tylko był, tutaj musiały być takie pałąki, które w to wchodziły. To był zamek, automatyczny zamek. To Chyba z był. tej strony był zamek. Jak Nie, tutaj tam masz. były zawiasy, bo nawet są śruby na ścianie. A to nie jest zawias? Tu, zobacz. Co? To jest zawias od tych drzwi. A tu jest zawias od tych drzwi. A tu w środku była automatyka i tędy szły rury albo z prądem, albo z powietrzem, z kablami i można było automatycznie otwierać i zamykać groć. Dobrze mieć technika, mechanika w ekipie. Nie przesadzałbym, ale... Zapałeś? Złapałem. W ogóle musisz coś zrobić z tą baterią, bo to jest tragedia. Jest cała związana, zaplątana, no muszę po prostu kupić mniejszą baterię, która nie będzie stąd... Lżejszą, to nie? No. Dobra. I tu było to samo, widzisz, tu też była automatyka wsadzona. Czyli gdzieś musi być sterownia tego wszystkiego. Ty, ale on jest naprawdę fajny, jest o wiele większy niż ten, co byliśmy wcześniej. Wiesz co ja czuję w ogóle w takich miejscach? Czuję, w ogóle ludzie też sobie możecie to wyobrazić. Jesteśmy w miejscu, w którym jeszcze naprawdę nie tak całkiem dawno temu były przechowywane głowice jądrowe, bo do początku lat 90. tutaj były głowice. I dla mnie to jest ta wojna nuklearna, to wszystko związane właśnie z tym atomem jest po prostu rzeczą taką mega tajemniczą i mnie to nakręca. I chodząc po tych pustych pomieszczeniach de facto i tak czuję się jakbym... Niekoniecznie pustych. Coś znalazłeś? Znaczy, tak czekam, aż któryś z was rzuci, to chyba był zbiornik na paliwo, Kolejny. ale nie wiem, co jest od góry. Tak, 3 metry sześcienne. A widzieliście już taki? Tak. Powiem wam, że jest to świetne miejsce. No. Ale tu nie ma Uwielbiam tą wejścia. tematykę. I kawał nowej historii. No. Ja też uwielbiam tę tematykę. I zobacz, tu już się zmieniają zawiasy na takie zwykłe domowe, że tak powiem. I to jest jakby takie... Chociaż tu też jakiś generator był. I to jest też taka normalna... Ciężko, wiesz, szukać jakichś śladów, normalna płytka, jakby, nie wiem. No taka zwykła podłogówka, ale... Widzicie, wychodzimy po lewej stronie, tak jak teraz jesteśmy, widocznie było właśnie ta maszynownia, tutaj wszystkie silniki, maszyny, wentylatorownia, klimatyzatorownia, tutaj właśnie były silniki, które napędzały całość tego wieku. Po prawej stronie były przytrzymywane głowice, a sądzę, że dopiero prosto jak pójdziemy, będą jakieś pomieszczenia właśnie socjalne, biurowe, czy coś takiego. Albo to jest socjalne. Znaczy, wiecie co, w sumie... Tam był kibelek, a tutaj... No, Chodźcie zobaczyć. Wiecie, my chodzimy po magazynie, a w sumie koszary zostały zniszczone. Idziemy korytarzem do głównego korytarza. Ale tu wam pokażę jedną ciekawostkę, a mianowicie to, że jak się przyjrzycie na górę, już to mówiliśmy w którymś odcinku, widzicie przez środek taki pasek. Na tym pasku była, jak się to nazywało? Nie podnośnik, tylko suwnica. Suwnica łapała taką głowiczkę, cyk, i wysuwała ją tam na zewnątrz. Przechodzimy, można powiedzieć, do serca, czy do samego składu. No, zobaczcie tutaj,
metalowe prowadnice, na których znajdowały się drzwi, teraz są zrobione takie drewniane, zasłona. Chodźcie, wejdziemy do środka, a ja wam opowiem o profesorze Kaliskim. Wybitny naukowiec z Batu, przy dużym dofinansowaniu właśnie od Gierka, zaczyna badania nad mikrosyntezą jądrową. Co ciekawe, państwa typu Ameryka, Związek Radziecki pracują nad tym od wielu, wielu lat. W 1970 roku udaje im się dokonać właśnie takiej kontrolowanej mikrosyntezy termojądrowej. Wytwarzają temperaturę 10 milionów kelwinów, czyli taką temperaturę jak generalnie jak panuje na Słońcu. Co ciekawe, po 6 latach badań i tylko 3 lata po nich dokonuje tego nasz wybitny naukowiec Kaliski. Co dalej się z nim stało? Oficjalnie ulega wraz z żoną wypadkowi, no i po jakimś czasie przebywania w szpitalu umiera. Natomiast nieoficjalnie prawdopodobnie został zamordowany, są różne opcje. Można powiedzieć, że troszeczkę za dużo wiedział i za szybko dokonywał tego, co państwa, inne mocarstwa zajęło im to wiele lat. Ale przechodząc do tematu jeszcze atomu. Słuchajcie, właśnie dokładnie w tym pomieszczeniu stały głowice jądrowe, którym teraz kłóca, co nie? Ale w tych wyżłobieniach tutaj metalowych w posadzce były zapinane takie specjalne haki, które następnie trzymały tą głowicę, tak jak mówiłem, one musiały być w odpowiedniej temperaturze przetrzymywane, oczywiście były odpowiednio też zabezpieczone. Słuchajcie, płynnie przeszliśmy do fabuły pajęczyny. Jak już wiecie, znajdujemy się w magazynie, w którym składowano broń nuklearną. Ale obiecaliśmy wam opowiedzieć o serialu, którym się inspirowaliśmy. Słuchajcie, to wszystko to tematyka, którą bardzo lubimy, ale teraz wyobraźcie sobie cały ten temat w klimacie political fictions. No nie wiem jak dla was, ale dla mnie to brzmi jak przepis na dobry film sensacyjny. Pajęczyna to serial sensacyjny, bazujący na autentycznych wydarzeniach, lecz interpretując je alternatywnie. Narracja dzieje się dwutorowa, ponieważ 1/3 jest w latach 70., czyli za Gierka, a reszta w 2010, kiedy to główny bohater stara się rozwikłać zagadkę sprzed lat. Ale o co dokładnie chodzi w tym serialu? To wszystko opowie wam nasz wszechwiedzący lektor. Tajny atomowy projekt PRL, który z jednej strony miał dać broń atomową Gierkowi, a z drugiej niewyczerpalne źródło energii, czyli fuzja jądrowa. Projekt ten realnie miał miejsce. Naukowcy, którzy przy nim pracowali, czyli generał Kaliski, serialowy Giedrowicz, ponieśli śmierć w tajemniczych okolicznościach. W serialu Giedrowiczowi towarzyszy Teresa Titko, która pracuje wraz z nim. I to właśnie jej losy, jej tajemnicza śmierć, a wcześniej jej starszej córki Jagody są esencją historii, gdyż jej młodsza córka Kornelia, grana przez Joannę Kulik, w 2010 roku po tajemniczym liście zaczyna badać tajemnicę śmierci matki i siostry. A ta tajemnica to także największy atomowy sekret PRL. Brzmi ciekawie, prawda? Dlatego serdecznie zapraszamy na serial Pajęczyna. A teraz wróćmy do eksploracji. Wbijam do składu, musiałem trochę podkręcić lampę, żebyście widzieli, a ja będę taki przepalony. Właśnie sobie idę, słuchajcie, tym terenem, gdzie sobie stały głowice, to mnie mega jara. Ale pamiętacie wam, jak mówiłem o wypadku Kaliskiego? Podobno to wszystko było ukartowane. Nawet sam były premier za czasów Gierka, Jaroszewicz, podczas jednym z wywiadów, bodajże w 1992 roku, powiedział, że on wie, co się stało i on to wyjawi. Tego samego roku został zamordowany w swojej willi w Aninie. Przypadek? Czy może rzeczywiście doktor, profesor, dyrektor VAT-u, generał Kaliski wiedział o wiele, wiele więcej i umiał bardzo dużo. Trochę mi się przypomina wyprawa do Mołdawii, kiedy to po takich drabinkach jak ta schodziliśmy w 13-piętrowym schronie. No i wtedy też było słabo. Nawet słabiej, bo tutaj najgorzej to spadnę 2 metry, a tam mógłbym spaść. Tak, żeby mnie nikt już nie znalazł. Możecie obejrzeć ten odcinek. Ale to się wszystko rusza. Jeszcze sobie wbiłem to, co jest za mną w głowie, nie boli. Nie mogę się pomasować, bo trzymam latarkę i kamerę. Tu postawię. Dobra. Teraz już jak normalny człowiek wejdę. I udało się, jesteśmy na górze. No i tak jak mówię, no, klimatyka
jądrowa, tak jak i klimatyka post-apo naprawdę mnie kręci. Dlatego też ten serial Pajęczyna jest czymś, co na pewno obejrzę i wy już możecie teraz go oglądać, bo od wczoraj jest na playerze. Też jeszcze jedna ciekawostka, bo właśnie Gierek w tych swoich ambitnych planach, opowiadając w tych ambitnych planach, nastawiając się na to, że Polska uzyska tą broń jądrową, też musiał w pewnym momencie, gdyby doszło do skutku, musiał tę próbę jądrową przeprowadzić. Tylko wiecie, Amerykanie odpalali swoją broń na Pacyfiku. Rosjanie odpalali sobie to w Kazachstanie, w ogóle na Syberii, tam na tych wszystkich preriach. Polacy, no nie mamy tak dużych terenów, więc taka próba zostałaby zarejestrowana przez wszystkie mocarstwa. No i właśnie w planach było odpalenie głowicy jądrowej w Bieszczadach w jednej z kopalni, ale dalej ten pomysł był szaleńczy. To wszystkie sejsmografy i tak czy inaczej by to zarejestrowały, tak czy na pewno by były jeszcze straty naturalne. Także w pewnym sensie szkoda, że nie udało się tej fuzji doprowadzić, o ile w ogóle była wykonalna. Wiadomo, nie wiadomo na jakim etapie tak naprawdę te wszystkie prace były, a to jeszcze potrzeba było masę pieniędzy i masę technologii, których już pod koniec lat 70. nie było. W sensie pieniędzy technologii nie było nigdy. I może to nawet dobrze, że nie doszło do skutku, bo strach pomyśleć, do czego to wszystko mogłoby doprowadzić. Także pomyślcie sobie o alternatywnej wersji historii, że to, co jest teraz, mogło doprowadzić do naprawdę dużo gorszej sytuacji. 39, 40, 41, 42. 42 na jedną stronę uchwyty, zakładając, że były to dwa uchwyty jakby na jedną, nazwę to głowicę, to mamy 21 bombek powstać w jednym rzędzie. Żałuję jeszcze jednej rzeczy, że nie zabraliśmy dozymetru, ponieważ przygotowując się do tego odcinka, wyczytaliśmy, że ta broń nie była czysta, nie się cały czas gotowała. I prawdopodobnie gdzieś dochodziło do jakichś skażeń. Szczerze mówiąc, wątpię w to, bo jeżeli tu było jakiekolwiek skażenie, a na pewno to było przebadane w momencie, kiedy to zostało tak udostępnione, nie wpuściliby tutaj ludzi. Nie byłoby to tak dostępne. Chociaż już takie rzeczy widzieliśmy. Zobaczcie, jak to wygląda oświetlone przez cały ten obiekt. Zobaczę, czy mogę... O! Teraz normalnie jak dzień. Tak to wygląda w pełni. Tutaj była ta suwnica, o której mówił Kuba. W środku macie jeszcze dwa takie magazyny. A takie, gdybyście chcieli, to jeszcze istnieje obiekt 3001, który jest przerobiony na muzeum i to muzeum jest, można powiedzieć, że zachowane tak, jak to w rzeczywistości wyglądało, więc polecamy, naprawdę warto tam pojechać. A ja schodzę na dół do chłopaków. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym magazynie na głowice jądrowe. Jeżeli ciekawi was ta tematyka, koniecznie sprawdźcie serial Pajęczyna na playerze. Pamiętajcie o tym, że osiągnęliśmy już milion subskrypcji. Za co wam bardzo dziękujemy. Dziękujemy i już za 5 lat osiągniemy 2 miliony subów, także... Jak dobrze pójdzie. To wbijajcie na Instagrama.